Oczywiście najpierw wyłącz kserokopiarkę przełącznikiem głównym. Następnie otwórz przednią i prawą obudowę. Ściśnij wskazane miejsce i wyciągnij moduł bębna z kserokopiarki. Ułóż bęben na płaskiej powierzchni i zaczynamy wymianę. Teraz widać dokładnie bęben, który tworzy obraz i zapewne jest on u Ciebie porysowany. Najpierw odklej małą uszczelkę. Wykręć dwie śruby i zdejmij przednią obudowę bębna. Wykręć jedną śrubę zabezpieczającą z boku modułu. Zdemontuj koło napędzające, wykręć śruby i zdejmij tylną obudowę modułu bębna. Wykręć jedną śrubę z przodu i zdemontuj moduł podnoszenia. Teraz odseparuj moduł bębna od modułu dewelopera. Deweloperem będę zajmował się w innym filmie, więc odkładamy go dziś na bok. Teraz możesz już bez problemu wyjąć wałek światłoczuły. Jeśli nie będziesz instalował nowego wałka, to stary zabezpiecz na czas naprawy. Wykręć śrubki i wyjmij pozycjonery wałków ładujących. Taki sam pozycjoner musisz wyjąć również z drugiej strony. Wyjmij dwie sprężynki i będziesz mógł wyjąć wałek ładujący. Te czynności niezbędne są, żeby dostać się do listwy czyszczącej bęben. Teraz możesz wykręcić dwie śruby zabezpieczające i wyjąć listwę czyszczącą bęben. Dokładnie odkurz wszystkie zanieczyszczenia, które są pod listwą czyszczącą. Jest tam bardzo dużo toneru, pyłu i kurzu. Najlepiej jest zainstalować nową listwę czyszczącą, ale jeżeli nie masz nowej, to po prostu umyj starą. Najważniejsze jest wyczyszczenie gumowego elementu. Tak powinna wyglądać prawidłowo wyczyszczona listwa. Jednak przed ponownym zainstalowaniem listwy czyszczącej musisz ją posypać talkiem technicznym lub tonerem, jeśli go nie masz. Talk techniczny pomoże w tym, żeby listwa się nie podwinęła. Zainstaluj ponownie nową listwę czyszczącą lub wyczyszczoną i wkręć dwie śruby.
wałek ładujący i wałek czyszczący. Te dwa elementy najlepiej zainstalować nowe. Ale jeżeli nie masz nowego wałka, zobacz, jak można go wyczyścić. Zdemontuj bushing, wystarczy, że zrobisz to z jednej strony i wyczyść obydwa wałki. Mały wałek czyścimy suchą szmatką lub odkurzaczem. Wałek duży, czyli wałek ładujący, można umyć. Jeśli nie masz specjalnego płynu, użyj wody, mydła i czystej szmatki. Jeżeli udało Ci się wyczyścić wałek w ten sposób, możesz zainstalować stary jeszcze raz. Dokładnie zainstaluj bushing wałków ładujących. Wsadź moduł ładowania, załóż sprężynki i zainstaluj ponownie piny pozycjonujące. Oczywiście nie zapomnij o dwóch sprężynkach, które napinają wałek ładujący. Jeżeli nie masz nowego wałka światłoczułego, to możesz wyczyścić stary. Użyj płynu do regeneracji bębnów. Jeżeli bęben wygląda w ten sposób, możesz go zainstalować ponownie. Połącz ponownie moduł bębna z modułem dewelopera. Wkręć ponownie śrubę zabezpieczającą z boku modułu. Zainstaluj ponownie wszystkie elementy z przodu modułu. Naklej ponownie uszczelkę lub jakiś kawałek taśmy. Zainstaluj tylną obudowę, następnie koło i wkręć śrubki, które wcześniej wykręciłeś. Tak powinien wyglądać prawidłowo naprawiony moduł bębna. Teraz możemy go zainstalować do kserokopiarki i zrobić kopie testowe. Wsadzamy moduł, ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich innych filmów. Zobaczcie, co robimy specjalnie dla Was.